Są warzywa, którym zima nie straszna, takie, których nie musisz zbierać przed zimą i możesz z nich korzystać przez mroźne miesiące. Są też takie, które wytrzymują lekkie mrozy do -5 stopni Celsjusza, ale są też takie, które bezwzględnie należy zebrać, zanim nadejdą mrozy. Warzywa całkowicie odporne na mróz. Jarmuż. Jest całkowicie mrozoodporny, zimuje w gruncie, wydaje plon nawet przez zimę, ale jest niestety rośliną tylko dwuletnią. Cebul, siedmiolatka, perłowa i wielopiętrowa. Te odmiany zimują w gruncie przez wiele lat, jednak zimą nie plonuje. Są też cebul odmian ozimych, czyli takie, które sadzimy zimą, a zaczną rozwijać się na wiosnę, np. Krystin, Rawska, Spirit, Wenta, Żytawska, Albion, Bile, Klyper, Keroune. Natomiast odmiany cebul nieprzeznaczonych na uprawę zimową giną zwykle, jeśli temperatura spadnie poniżej 2 stopni Celsjusza. Szalotki są również całkowicie mrozoodporne i można je uprawiać wiele lat, ale dobry plon dają jako uprawa dwuletnia. Chrzan. Mimo, że jego liście niszczy mróz, jest to roślina wieloletnia odporna na mróz i jego korzeń zimuje w gruncie, nie rozwija się zimą, ale na wiosnę wypuszcza nowe liście, a korzenie zaczynają rosnąć. Czosnek. Jest całkowicie odporny na mróz, nie rozwija się zimą, ale zimuje w gruncie i zaczyna rosnąć wiosną. Sadzony na jesień, a nie na wiosnę, plonuje znacznie lepiej, główki są pełniejsze i większe. Modrak morski. Jest całkowicie odporny na mróz i zimuje w gruncie, jednak liście zbiera się przed zimą, a grunt, na którym rośnie, należy wyściółkować. Por. Są odmiany, które zimują w gruncie, np. Arkansas, Bartek, Blizzard. Potem na drugi rok wytwarzają nasiona. Ogólnie por wytrzymuje spadki temperatur do -15 stopni Celsjusza. Rabarbar. Jest całkowicie odporny na mróz, to roślina wieloletnia. Liście giną na zimę, ale kłącza pozostają w ziemi. Wypuszcza nowe na wiosnę. Skorżonera. Całkowicie odporna na mróz. Nie plonuje zimą, ale ją przetrwa, gdy jest posiana w sierpniu. To roślina dwuletnia. Sałaty. Odmiany zimowe to Lerejdoł, Nansena, Reskia. Natomiast pozostała większość sałat wytrzyma przymrozki do -6 stopni Celsjusza, sałaty warto okryć na zimę np. słomą. Roszponka. Mimo, że wygląda na delikatną, jest całkowicie mrozoodporna, a nawet plonuje i rozwija się zimą. Rukola wytrzymuje mrozy do -10 stopni Celsjusza. W moim ogrodzie, raz wysiana rukola, pozostawiona na grządce, przetrwała wiele lat. Jest to roślina wieloletnia i bardzo odporna, sama się wysiewa. Komatsuna. Zniesie przymrozki do -10 stopni Celsjusza. Cykoria sałatowa, wytrzymuje do -10 stopni Celsjusza i jest rośliną dwuletnią. Szczaw i szczypiorek. Nie plonują zimą, ale zimują w gruncie, to warzywa wieloletnie, odporne na mróz. Na wiosnę znów wypuszczą młode listki. Szparak, warzywo wieloletnie, które zimuje w gruncie. Zimą się go nie zbiera. Dopiero na wiosnę jego młode pędy. Szpinak. Ginie w temperaturze -6 stopni Celsjusza, ale jego nasiona mogą być wysiane późną jesienią i przezimują do wiosny. Okryty agrowłókniną szpinak przetrwa zimę i możemy skubać jego listki. Warzywa korzeniowe są nieco mniej odporne. Seler, pietruszka, brukiew, marchew i burak. Wszystkie są roślinami dwuletnimi. O ile nie zgniją od zbyt dużej ilości wody przy odwilży, przetrwają zimę, a w drugim roku wytworzą nasiona. Więc śmiało możemy je zostawić w gruncie, jeśli chcemy z nich korzystać na bieżąco. Warto je wówczas okryć np. słomą. Szczególnie pietruszka, przy łagodnych zimach plonuje co roku. Mimo, że niektóre warzywa są dwuletnie, to uprawia się je jako jednoroczne, gdyż w drugim roku wytwarzają nasiona i są niesmaczne, mogą być łykowate lub gorzkawe, np. seler i kalarepka. Burak liściowy również wytrzyma przymrozek do -5 stopni Celsjusza. Bób. Wytrzyma przymrozki do -6 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura jest zbyt niska, przestaje się rozwijać, ale rzadko kiedy ginie od przymrozków. Podobnie jest z grochem, ten najlepiej rośnie, gdy wiosna jest chłodna i mokra, wytrzyma spadek temperatury do -6 stopni Celsjusza. Kalarepa, wytrzyma temperaturę do -5 stopni Celsjusza, jest rośliną dwuletnią.
kapusty, biała, czerwona i włoska. Duże okazy wytrzymają do -10 stopni Celsjusza. Może się zdarzyć, że przerośnięta, przemrożona robi się gorzka w smaku. Kapusta pekińska wytrzyma do -5 stopni Celsjusza. Natomiast kapusta brukselka jest całkowicie odporna na mróz, a nawet zyskuje na smaku. Po przemrożeniu znika goryczka. Można zbierać ją przez całą zimę. Rzepa, rzodkiewka i rzodkiew wytrzymują do -5 stopni Celsjusza, warto przykryć je włókniną albo trzymać w szklarni. Kart, tak jak karczoch, to roślina wieloletnia, odporna na mróz. Warto go okryć na zimę słomą. Nie ma plonu zimą, ale odrodzą się na wiosnę. Miechunka peruwiańska, rodzynek brazylijski i pomidorowa, miechunka skórzasta, to umetylou, zielony pomidor, wytrzymują przymrozek do -3 stopni Celsjusza i jest rośliną wieloletnią, ale dla bezpieczeństwa lepiej przezimować ją w domu. Topinambur. Jest to roślina wieloletnia, całkowicie odporna na mróz, górna część zamiera na zimę, ale bulwy zimują w gruncie i odrodzą się na wiosnę.